W tym odcinku prześwietlimy serwer 22 na wylot. Ponadto zrobimy sobie małą predykcję, kogo możemy dostać na najbliższym KVK. Siemaneczko, z tej strony Aniu, witam Cię serdecznie na kanale. Myślę, że w tym odcinku oprowadzę Was po moich włościach, pokażę Wam, z czym tutaj zostałem. Więc przejdźmy od razu do rankingów. Zobaczmy, jak wygląda obecnie serwer 22. Zerkniemy sobie w rankingi mocy. Zobaczymy, ilu mamy tutaj graczy. Jestem na 97 pozycji, więc dosyć nisko. Mimo wszystko myślę, że swoje zrobię. Tutaj jest jeszcze parę osób, które są na przykład bez sojuszu. Te osoby mają voucher, więc nie będą się wliczały, nie powinny się wyliczać do mocy. Vouchery Wam pokażę za chwilę, a na razie tak sobie przejdźmy szybko przez ten ranking. No i zobaczmy na te wszystkie moce, prawda? Jak to tutaj wygląda u nas? Ja jestem 97, 75 milionów mocy. Zobaczymy, gdzie się zaczynają takie faremki, tak zwane, albo nieaktywne konta. Te miasta znikną z mapy. To miasto zniknie z mapy. Red Sparrow chyba również przestanie grać, więc to też zniknie z mapy. Tutaj Dawid jest bardzo ciekawy, bo jest u nas w rankingu, tak jak widzicie, aczkolwiek jest na serwerze 210. To jest dla mnie zagadka w ogóle, jak to tutaj działa. Może się nie zaktualizowało, ale jest już tutaj kilka dni, więc powinno się to zaktualizować, szczerze mówiąc. Zobaczcie sobie, że jest to serwer 210, no i Dawid jest na tym serwerze, aczkolwiek nadal go pokazuje w naszym rankingu. W każdym razie, no Dawid już się tutaj nie wliczał, także jeśli chodzi o farmy, 15 milionów max, myślę, że to jest taki standard wszędzie. Ogólnie powiedziałbym, że te farmy powinny być jeszcze mniejsze. Szczerze mówiąc, nawet te 8-10 max milionów, ale jak mają te 15 milionów, to nie będziemy tutaj zmuszali ludzi, żeby zakładali nowe farmy od nowa. Bo prawdopodobnie, no, jakby usunęli wojsko, to mieliby tam z 10 milionów, może 11. No bo na pewno tam ruszyli z badaniami, z budynkami, więc nie będziemy tutaj już tak cisnąć, prawda? To miasto migruje, tylko aktualnie jest blokada migracji, więc nie może migrować. Te miasta znikną z mapy. Tego miasta też nie ma na naszej mapie. Żeby Wam pokazać, że tego miasta nie ma, to widzicie, no. Niestety nadal jest w rankingu, więc nie wiem, jak to działa. Także 153 pozycja jest jeszcze naszym graczem takim normalnym. Także mamy tutaj świeżynki. Na VP mamy aktualnie 133 graczy. Tutaj są farmy, więc zobaczymy, tak? Ogólnie liczba osób mi się podoba. Powinno być tutaj parę osób na behemoty, na jakieś takie rzeczy. Także tutaj jestem aktualnie jeszcze dobrej myśli. Nasza moc aktualna 11 miliardów 500 milionów. Chyba jest ktoś jeszcze w VP2, prawdopodobnie wymieniają się zasługami. Spójrzmy jeszcze na... Tutaj macie zasługi, więc do zasług zaraz przejdziemy. Nie są za wysokie, ale to nawet lepiej, szczerze mówiąc. Ale o tym będzie za moment. Tutaj jest... O, właśnie to. Spójrzmy do VP2. Czy ktoś tutaj jest ciekawy? Zel, drugie konto Zel. Jedno konto jest na wymianach, drugie konto jest na wymianach. No więc ogólnie można powiedzieć, że mamy 11,600, coś takiego. Jak tak na to patrzę, to tutaj jest z 400 milionów farm w VP2. W VP3 jest 300 milionów farm. No i w VP22 jest również około 300 milionów farm, więc mamy 1 milion farm, które są poniżej 15 milionów.
Także taka siła bojowa, można powiedzieć, nasza jest aktualnie na poziomie w granicach 10 miliardów i 500-600 milionów. Jeśli sobie przypomnimy poprzednie KVK, tej mocy na serwerze 22 było 15 miliardów 100 milionów, więc naprawdę udało nam się zbić trochę tej mocy, prawda? Oczywiście migrowało od nas chyba 16 osób, o ile się nie mylę, ale co ważniejsze, naprawdę przekonaliśmy ludzi do tego, żeby migrowali stąd swoimi drugimi jakimiś kontami, których nie używają, żeby migrowali stąd farmami, które mają powyżej 15 milionów. No i ogólnie popaliliśmy jeszcze tam parę osób, rozdaliśmy vouchery, no i ogólnie zbiliśmy 2 miliardy 444 miliony mocy. Więc naprawdę wszyscy, którzy tutaj czyścili, wszyscy, którzy migrowali swoimi jakimiś kontami, wszyscy, którzy przyjęli vouchery, naprawdę kawał dobrej roboty. Wszyscy, którzy palili te miasta, które były już nieaktywne, również kawał dobrej roboty, a było to naprawdę bardzo mozolne, bardzo trudne, bardzo czasochłonne. Żeby wam to tutaj zilustrować, jak to wyglądało, czyszczenie tego królestwa, to naprawdę palenie tych miast, żeby zbić moc, naprawdę zajęło nam to 2 dni. Całe 2 dni tutaj paliliśmy, ale udało nam się. Popaliliśmy wszystko, co trzeba. Wszystko, co się dało. Niektóre konta, wiadomo, są bardzo mocne. 100 milionów, więc na szczęście tam weszły vouchery. No i tak naprawdę, jak sobie zerkniemy w tę moc naszego serwera, BN tam wyciągał, że mamy chyba 12,1. Tak, BN wyciągał, że mamy 12,1, ale nie wiem, kiedy on wyciągnął tutaj te dane, bo tak jak mówię, jeszcze paliliśmy tego ostatniego dnia. Parę miast jeszcze migrowało tego ostatniego dnia, więc ile mamy tej mocy aktualnie? Może nawet poniżej 12, więc tutaj jeszcze się okaże, ile mamy tej mocy na serwerze. Ale tak jak mówię, no tutaj sobie wszystko zapisałem, wszystkie vouchery, wszystkie migracje, wszystkie tutaj palenia. No i zbiliśmy tej mocy 2 miliardy 444 miliony. No a skoro mówimy o tych voucherach, to zerknijmy sobie, jak te vouchery tutaj wyglądają, jak to tutaj wygląda. One będą chyba tutaj, prawda? Tak, mamy już 8 kolejnych voucherów do dyspozycji. Tutaj mamy właśnie konta, które już nie będą się wliczały nawet na to KVK, które akceptowały te vouchery, więc całe szczęście, że się udało, bo widzicie, że te konta są całkiem mocne. No ale z pomocą tutaj wszystkich, którzy czynnie brali udział w tym, udało nam się porozdawać te vouchery, udało nam się skontaktować z tymi ludźmi, no i wszystko tutaj już się nie wlicza do naszej mocy. Zerknijmy może jeszcze w migrację, tak? Tutaj mamy nowych migrantów. No przyszła grupa Zel. Czy coś pokażą? Zobaczymy. Ja jestem ogólnie, no, dosyć sceptycznie nastawiony, ale zobaczymy, może coś pokażą. Ja nawet mam pomysł, jak tutaj zrobić, żeby to wszystko działało jak należy, ale no, o tym nie będę się tutaj jeszcze rozpowiadał. Czy to zadziała, zobaczymy już na KVK, także nie chcę po prostu zapeszyć. A tutaj mamy osoby, które migrowały, tak? Które migrowały z naszego serwera. Zobaczcie sobie, ile tutaj kont z tego serwera poszło sobie w świat. Tutaj jest pozbywanie się nieaktywnych jakichś farm, jak widzicie. No a tutaj jest grupa, która migrowała na serwer 80, tak? Więc no na pewno będziemy tutaj obserwowali ich poczynania. Zobaczymy, jak im tam pójdzie. Milot nawet gdzieś poszedł. Nie trzeba było go namawiać, co dziwne. No i tutaj się ta migracja kończy. Tutaj jeszcze jakieś konto w ogóle migrowało ostatnio, co ciekawe. No ale dobrze, tak? Całe szczęście. Xinker migrował, to też bardzo dobrze. Tutaj też te farmy pomigrowały, które są niepotrzebne. Tutaj to już za daleko zeszliśmy. Więc jak widzicie, pozbyliśmy się naprawdę dużo niepotrzebnych kont. Naprawdę jestem w szoku, że aż tak bardzo to wyczyściliśmy.
Resztę kont, które tutaj zostały, jakieś nie wiadomo kogo, to popaliliśmy. Poza tym te konta tak naprawdę powinny zniknąć. Jak sobie zerkniemy w punkty migracji, to możecie tutaj zobaczyć, że te konta... Zjedźmy jeszcze niżej. Tak na szybko, tu było ich więcej, tak? Taki licznik nam się pokazuje, to znaczy, że to miasto zniknie z mapy. No i takich miast jest również tutaj kilka. Niektóre te konta, jak na przykład to, również niedługo powinno wejść w fazę, że zniknie z tej mapy, więc no, serwer się powinien wyczyścić. Serwer się powinien naprawdę wyczyścić. Tutaj mamy kolejne konto, za 7 dni zniknie, kolejne konto zniknie za 7 dni, kolejne za 4 godziny. To konto już jest dogadane, że migruje. To konto też tutaj jest dogadane, że migruje. To konto ma 12 milionów mocy, więc się nie wlicza. To konto też jest dogadane, że migruje. To też jest dogadane niby, że migruje, zobaczymy. To konto zniknie z serwera. No i to konto ma 14 milionów mocy. No i reszta tych kont też będzie tutaj znikała z tego serwera. Jeśli chodzi o oczyszczenie tego serwera na to KVK, to naprawdę, szczerze mówiąc, nie sądziłem, że aż tak bardzo wyczyścimy ten serwer. A porządki potężne, sami widzieliście, 2,4 miliarda mocy spadło, takiej niepotrzebnej mocy. Kolejne miasteczka znikną za kilka dni. No i może to KVK nie będzie jeszcze takie w 100% czyste, ale kolejne KVK, jeśli zdecydujemy się tutaj zostać, powinno być już w 100% czyściutkie. Także no, zobaczymy, tak? Zobaczymy oczywiście to, czy zmigrujemy z tego serwera, czy nie. Zdecydujemy po tym KVK, który nadejdzie. I jak widzicie, zapisaliśmy się no, na to KVK, na które zapisało się większość serwerów, bo tutaj 210, tutaj tylko 39. Ja bym zrobił na miejscu deweloperów coś takiego, że jak większość decyduje na jeden scenariusz, to wszyscy są wrzucani do tej grupy, żeby mieć jeszcze większą pulę serwerów. No ale na razie tak nie jest. Na razie, tak jak obiecałem na początku filmu, zerknijmy sobie w statystyki, no i zobaczmy, kogo VP22 może obecnie dostać. Tutaj mamy oczywiście screenshoty z filmu Biena odnośnie statystyk. W sumie to był chyba stream, jak się nie mylę. No ale zerknijmy, gdzie tutaj jest VP. Tutaj mamy królestwa pod względem meritów, więc VP no jest dosyć nisko. 88 pozycja. Ale szczerze mówiąc, mi osobiście to nawet nie przeszkadza, bo jeśli ten matchmaking zadziała, powinniśmy dostać kogoś bardzo zbliżonego meritami do nas. No i tak naprawdę mamy tutaj dwie strony. W sumie ta strona, czyli pozycja 85 w górę, no już powoli tutaj powiedziałbym, że 78 pozycja ma już całkiem więcej tych meritów od nas. Oczywiście moc pewnie też będzie brana pod uwagę, więc musimy to jakoś wypośrodkować. Aczkolwiek no ja jakbym tutaj dobierał królestwa, to dobierałbym bardziej pod względem meritów, trochę mniej pod względem mocy, ale wiadomo, żeby to mniej więcej się jakoś wyrównywało. Z tego co wiem, mapa tego sezonu czwartego, żeby tutaj nie skłamać, ma 6 stref startowych, więc dobierzmy sobie kolejnych 5 królestw, aby zapełnić tę mapę. Wróćmy do VP22. Mamy tutaj 12 miliardów mocy i 760 milionów zasług. Jeśli sobie na to spojrzymy, to teoretycznie możemy dostać serwer 299. No, przejdźmy sobie do niego z ciekawości. Myślę, że to jest taki przeciwnik, którego możemy dostać. Także jak sobie przejrzymy na te konta, na moc tych kont, no tutaj trochę też tacy słabsi jak my. Więc myślę, że mogłyby być tutaj całkiem ciekawe walki. Poziom aktywności, jeśli chodzi o zasługi, również jest podobny. Nie widzę przeciwwskazań, żebyśmy trafili właśnie nich. No tutaj kolega jest mocny. Aktywny. Mogłoby być lepiej. Myślę, że aktywny. Na taką moc to naprawdę spoko zasługi. Aktywny. 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 Bardzo aktywny. I aktywny, więc no, nie byłoby lekko na pewno, ale myślę, że
na pewno podjęlibyśmy rękawice. Myślę, że na pewno podjęlibyśmy rękawice. No nawet mamy tutaj orzełka. Zobaczmy, jak tutaj orzełek nas reprezentuje. Orzełek reprezentuje nas godnie. Także wstydu nie przynosi. No i tak to wygląda tutaj, prawda? Tutaj troszkę przespane mimo wszystko. Nie wiem czemu, ale ten graf jest dosyć przyjemny dla oka. Także NXSC to byłoby takie jedno królestwo, które możemy trafić, moim zdaniem, żeby matchmaking był taki wyrównany. Drugim królestwem, które mi tak przychodzi do głowy, tak patrzę na moc, patrzę na zasługi, to serwer 82. Zobaczmy, co tutaj reprezentuje serwer 82. Bardziej w te R4 sobie zerknijmy. No tutaj jedna R4 bardzo mocno śpi. Tu mogłoby być lepiej. Tutaj jest bardzo ładnie. Mogłoby być lepiej. Tu jakaś farma od behemotów. Aktywny. Mogłoby być lepiej. I aktywny, więc myślę, że to jest taki poziom zbliżony do VP. Więc chętnie, jeśli chcemy jakieś wyrównane KVK, to myślę, że CFRA również powinno być na naszej mapie właśnie z VP. Także na mapie mamy już 3 królestwa, poszukajmy kolejnej trójki. Przejdźmy może sobie do tych mocniejszych, bardziej aktywnych pod względem zasług. Czy ktoś tutaj pasuje do nas właśnie tak pod względem zasług, pod względem mocy? Ogólnie myślę, że serwer 158 oraz serwer 326 również wyglądają ciekawie. Jak widzicie, te serwery są wyżej, więc będą mocniejsze, także zobaczmy sobie na R4 właśnie tych serwerów. 158, tak? 158. DIM, Dark Moon. Zobaczmy sobie w ich członków. Kogo tutaj mamy? No dosyć, powiedziałbym, jak na takie konto aktywny. Mega aktywny. Mega aktywne konto. Bardzo aktywne konto. Bardzo aktywne konto. Aktywne konto. Aktywne konto. No, aktywne konto. Aktywne konto. Bardzo aktywne konto. No i konto aktywne. Także tutaj lekko by nie było. W ogóle pomijamy sobie królów, a tutaj też możemy sobie zerknąć. No, król również aktywny. Także no, ten serwer byłby na pewno wyzwaniem, gdybyśmy go dostali, ale istnieje szansa, że taki serwer możemy dostać. Także zobaczymy, co przyniesie los. Ale tak jak mówię, no, ten serwer już byłby dla nas wyzwaniem. W każdym razie, no, ja oczekuję mimo wszystko jakichś walk, więc nie chcemy dostać jakichś całkiem martwych serwerów, tylko tak jak mówię, chcemy właśnie serwery na takim poziomie zbliżonym do nas. Także no, może ten serwer będzie właśnie na naszej mapie. No ale D&M, jak na taką moc, całkiem mają mocnych graczy aktywnych, więc będą ciężkim rywalem dla nas, jeśli ich dostaniemy. Kolejnym serwerem był 326, no bo serwer 85 ma małą moc, merity dosyć podobne do nas, ale no tam są konta raczej mocne, więc nie powinniśmy ich trafić. Ale kto wie, w każdym razie bardziej mi się tutaj podobają, przynajmniej na papierze, 326. Zobaczmy sobie, kogo oni tam mają. No i wiadomo, zerkniemy sobie w R5 i R4, tak? To właśnie te konta reprezentują serwer, także no, król jest królowa, aktywna. No, tutaj mogłoby być lepiej. Aktywne konto, bardzo aktywne. Bardzo aktywne konto, jak na taką moc 12 milionów, to bardzo dobry wynik. Aktywne konto. Bardzo aktywne konto. Mega aktywne konto. Aż tutaj zerkniemy w statystyki. No, te piątki już sobie nafarmił, te czwórki w pierwszych sezonach na pewno. Być może i tutaj, tak, w końcu jest tutaj taka moc, jaka jest. A tutaj mogłoby być lepiej, szczerze mówiąc. Tutaj jest dobrze. Tutaj jest aktywnie, jak na taką moc. No i tutaj jest również aktywnie. Także no, serwer
326, o ile się nie mylę. Też mogą być wyzwaniem, ciężkim wyzwaniem dla nas. Ale mimo wszystko, no, potrzebujemy jakichś walk, tak, żeby się nie nudzić, więc osobiście podjąłbym te rękawice, choć nie byłoby łatwo. Także aktualnie na mapie mamy serwer 158, 326, 22 oczywiście. Mamy również serwer 299, mamy serwer 82, no i potrzebujemy jeszcze jednego serwera. Aktualnie to też tak wybrałem, że VP jest najsłabsze pod względem zasług, więc żeby wypośrodkować, może wybierzmy sobie kogoś trochę słabszego. W sumie CFRA jest troszkę słabsza, ale też nie można nikogo lekceważyć. Myślę, że takim uzupełnieniem naszego serwera, naszej mapy, chyba byłby serwer HTF. Pamiętajcie, że VP ma tutaj 12 miliardów mocy, ale mamy na voucherach 800 milionów mocy. No i jeszcze parę kont migrowało, parę kont spaliliśmy, więc ta moc tutaj na pewno spadnie. Więc to, że tutaj wziąłem sobie takie serwery jak te serwery tutaj, to i tak jest dosyć dużym wyzwaniem, więc może, żeby tak wnieść trochę równowagi, dorzuciłbym nam serwer 349. Zobaczmy w serwer 349. No i zerknijmy sobie w ich tutaj przedstawicieli. No i mają tutaj ramki, więc coś tutaj wydają, tak, coś wydają. Bardzo aktywny król. No tutaj mogłoby być trochę lepiej. Tutaj jest aktywnie. Jak na taką moc, moim zdaniem jest akceptowalnie, tak? Tutaj mogłoby być lepiej. Tutaj jest aktywnie. Batman aktywnie. Mogłoby być lepiej. No i ostatni przedstawiciel. W granicach normy, ale mogłoby być jeszcze lepiej. Więc HTF również widziałbym na naszej mapie. No a tak przejrzeliśmy wszystkich R4, R5, a nie przejrzeliśmy R4, R5 VP, więc pora może na chwilę prawdy. Z siebie nie mogę, ale wam siebie pokażę tutaj. 75 milionów mocy, 21 milionów zasług. No można jeszcze trochę wyśrubować tutaj na pewno. Poprawić wynik. Draco, zobaczmy sobie. Powiedziałbym, że jest aktywnie. Szkoda, że nie ma tutaj 12 milionów, no ale nie udało się tym razem. Ślepy. Aktywnie, bardzo aktywnie. Bob, tak tutaj nazywamy. Koleżankę chyba. 12 milionów jest, więc jest aktywnie. Olo, 13 milionów, aktywnie. Agi, 12 milionów, aktywnie. Tutaj nie można się przyczepić. Arabe, klasa sama w sobie, 19 milionów. Zel aktywnie, szczególnie, że Zel naprawdę wyciąga tutaj mnóstwo tanków, więc tutaj nie można się do niczego przyczepić. B-Days, chyba tak się to czyta. Aktywnie 12 milionów przekroczone. No i tutaj nasz creme de la creme, wisienka na torcie, 10 milionów zasług. Ale tutaj również jest to main piechoty, więc Zel i Kermit naprawdę swoje na polu walki robią. Jakby wszyscy tutaj swoje na polu walki robią. Także no, myślę, że takie KVK mogłyby być wyrównane, tak? Nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale ja myślę, że takie KVK byłoby całkiem wyrównane. Byłoby trochę walk i ja bym chętnie na coś takiego poszedł, tak? Tutaj nie chodzi nawet, żeby zwyciężyć, ale żeby mieć po prostu równe walki. Żeby te walki były równe, na pewno musielibyśmy się postarać, ale tak jak mówię, mam pewien pomysł, jak można tutaj coś poprawić, ale nie będę o tym jeszcze mówił, żeby nie zapeszyć. W każdym razie ja bym takie KVK zobaczył, chętnie bym na takim KVK pograł. No i jak będzie dobrze, jak te osoby, które tutaj zostały, pokażą się z dobrej strony, to szczerze mówiąc, ja jestem mega fanem właśnie takich walk, a nie tego, co miałem na ostatnim KVK. Teraz tylko, żeby nas nie wrzuciło znowu gdzieś wysoko i naprawdę myślę, że to KVK będzie mega fajne, mega udane i na to po prostu liczę. Oczywiście filmy z walk, jak to tutaj będzie wyglądało, również będę wam tutaj pokazywał, więc polecam wam zasubskrybować kanał, żeby was to nie ominęło.
No i będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.